Dzień dobry moi drodzy, witam Was w ten piękny, słoneczny, aczkolwiek mroźny dzień, chociaż już takie tu, jak słyszycie, to jest spadające z drzew są krople wody, ponieważ był mróz, a teraz to wszystko pod wpływem słońca taje i spada sobie jak deszczyk, to zupełnie wygląda. Kochani, w zeszłym tygodniu opowiadałam Wam o kolagenie i mówiłam Wam o swoim stosunku do suplementowania kolagenu. Mówiłam Wam, że to nie jest tak, że on stosowany wewnętrznie w postaci suplementów potrafi się wbudować w nasze tkanki. Nie. Kolagen musi zostać w naszym organizmie syntetyzowany z charakterystycznych takich aminokwasów, między innymi. I wspominałam, że kolagen jest białkiem, specyficznym białkiem, którego zawartość w naszym organizmie, tego może nie mówiłam dokładnie, ale doprecyzuję, stanowi około 30% zawartości wszystkich białek. Oczywiście ten kolagen różnicuje się na typy, na kolagen typu pierwszego, drugiego, trzeciego, ale to już są takie sprawy mniej istotne. Jeżeli ten film Was interesuje, nie widzieliście go jeszcze, to tutaj Wam też podlinkuję. Natomiast fakt, że te suplementy z kolagenem nie dostarczają nam cząsteczek kolagenu, ale w takiej formie, że on się wbudowuje w nasze tkanki, tak, po prostu pójdzie w konkretne miejsce w naszym ciele, o czym bardzo często zapewniają nas producenci czy sprzedawcy, to nie znaczy, że nie powinniśmy suplementować kolagenu, żeby naszemu organizmowi ułatwić, czy aby dostarczyć mu budulca do tego, aby sobie cząsteczki ten kolagen w naszym organizmie mogły wyprodukować. I w jakiej formie suplementować, ile suplementować, dlaczego suplementować, po co suplementować, z czym suplementować. O tym powiem Wam w dzisiejszym filmie, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jeżeli jesteście ciekawi, to zróbcie sobie coś dobrego do picia albo do jedzenia, ale herbatę z ziółek na pewno i zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. No dobrze, to przypominam, że kolagen jest tą substancją, która znajduje się u nas w tkance łącznej, czyli w chrząstkach, w stawach, w kościach, w skórze, nawet w naczyniach krwionośnych i tam wyprodukowują go specjalne cząsteczki, czy to chondroblasty, czy odontoblasty, czy osteoblasty, czy fibroblasty. To wszystko mówiłam już w poprzednim filmie. Natomiast my możemy dostarczać, jak powiedziałam przed sekundką, tego budulca, z którego nasze komórki, właśnie te przeze mnie przed chwilą wspomniane, syntetyzują sobie same, powtarzam, same syntetyzują sobie kolagen. Jeszcze tylko na wstępie chciałam powiedzieć, że kolagen jest białkiem zwierzęcym, tak, zwierzęcym. I jako taki występuje tylko i wyłącznie u zwierząt. A dlaczego ja o tym mówię? Ano mówię dlatego, że coraz częściej czytam teraz takie reklamy kolagen roślinny, suplementy z kolagenem roślinnym i znowu to nie jest prawda i to jest swego rodzaju chwyt marketingowy, ponieważ jak powiadam Wam, ten kolagen jest białkiem stricte zwierzęcym. Oczywiście znowu pewne amerykańskie firmy wyekstrahowały bodajże ze soi czy z kukurydzy pewne aminokwasy. Dolarek! Chodź kochanie tu, chodź. Zaraz Wam go pokażę, tylko dokończę myśl. Pewne takie aminokwasy, które mniej lub bardziej odpowiadają tym cząsteczkom aminokwasów, które są potrzebne w naszym organizmie do syntetyzowania kolagenu, ale to nie jest kolagen roślinny. Ani te aminokwasy nie pochodzą z hydrolizy na przykład kolagenu, bo roślina nie ma kolagenu. Kolagen po raz kolejny powtarzam, występuje w chrząstkach, w stawach, w skórze. Rośliny tego nie mają. Ten szkielet roślinny, czyli skóra roślinna, kości roślinne, to są wszystko części, które są zbudowane w roślinie z celulozy, czyli o roślinnym odpowiednikiem kolagenu, w wielkim uproszczeniu oczywiście, tak można by powiedzieć, jest celuloza. Więc nie dajmy się nabrać na ten roślinny kolagen. Kolagen jest białkiem zwierzęcym i jako taki on w tej
przyrodzie występuje. Chodź, chodź! No, niechętnie, ale jednak idzie. Chodź, biegnij, biegnij. Chodź, pokaż się, jak ty jesteś śliczny. Mówią, że jesteś wstrętnym grubasem. Wcale nie jesteś. Jesteś piękny. W typie labradora jesteś po prostu idealny. To jest taka rasa. Labrador, moi kochani, to nie jest hart ani wyżeł. Labrador to jest taka rasa. O, widzicie, jak jest piękny? Bardzo piękny jest. Dolusiu, powiedz, że jesteś piękny. Przywitasz się, zrobisz hał? Zrób hał. O nie, nie chcę. Nie chcę, on się woli bawić. Chyba troszeczkę też, jak ja mu czytałam te komentarze, chyba się troszeczkę też na was obraził. Ale było wiele takich z was, którzy go bronili, mówili, że jest piękny, więc bardzo wam za to dziękuję. Idziemy dalej, a ja wam opowiadam o kolagenie. No i my teraz mamy pełno tych preparatów z kolagenem na rynku. Oczywiście najlepsze są, bo to są w różnym stopniu przetworzenia, jak wszystko zresztą. I najlepszy jest ten, co słusznie zauważyła pani Dorotka ostatnio na czacie. Najlepszy jest hydrolizat kolagenu, czyli postać kolagenu, gdzie ten kolagen rozbity już jest na poszczególne aminokwasy, na peptydy, tak? I one potem, dlaczego tak się dzieje, że one po prostu są potem lepiej wchłaniane dla naszego organizmu. Taki kolagen w preparatach, które są dostępne, on pochodzi też z chrząstek, ze skóry zwierząt, z kości zwierząt. On w ten sposób jest pozyskiwany. I teraz oczywiście znowu obwieszcza się i mówi wszem i wobec, że najlepszy jest ten kolagen rybi, że tylko z ryb, że rybi kolagen. Moja babcia twierdziła trochę inaczej i ja bym się przychyliła do jej zdania, że moja babcia twierdziła mianowicie, że najlepszy jest taki kolagen. Mówi, jak chcesz mieć piękną skórę, to musisz jeść co? Już wam mówię. Kurze stópki. Znasz z tych stópek kurzych, tak. Nasze babcie robiły kiedyś galard, potem jeszcze te stópki tam sobie obgryzały. Oczywiście po pierwsze wiem, że teraz jest coraz mniej sklepów, gdzie można sobie takie kurze stópki kupić, ale z drugiej strony też jest to trochę obrzydliwawe spałaszować taką stópkę, na której jeszcze są kurze pazurki, ale nie takie okropieństwa kobiety dla urody robią, więc jeżeli to komuś nie odpowiada, jeżeli ktoś się brzydzi, to oczywiście można pałaszować ten przetworzony kolagen w postaci suplementów, gdzie również na pewno te stópki się znajdują. No nie oszukujmy się. Można też ten pochodzący z ryb. Natomiast w tych suplementach taka sprawa jest, że my bardzo często nie wiemy, z czego to się pozyskuje, tak? Z jakiego surowca pozyskiwany jest ten kolagen, w jaki sposób te zwierzęta były hodowane. Więc jeżeli ktoś ma swoją kurkę, która gdzieś tam po podwórku lata, rosołek od czasu do czasu robi, a potem się skusi na stópki, to jest fajnie, albo ma jakieś zaufane źródło. To o tym pamiętajcie. Pytaliście mnie w komentarzach, czy można suplementować żelatynę. Już odpowiadam. Po pierwsze, pamiętajmy jednakże, że żelatyna to nie jest kolagen, tak? Dlatego, że powtarzam, kolagen jest to białko budulcowe, które znajduje się w tych wszystkich miejscach w naszym ciele, o którym mówiłam, czyli tam w stawach, w kościach, w wiązadłach, w chrząstkach, w skórze itd., itd. Natomiast żelatyna to jest białko, które jest pozyskiwane w procesie hydrolizy kolagenu. Ta hydroliza jest ważna, też już przed chwileczką mówiłam, bo to białko jest wtedy rozbijane i jest lepiej rozpuszczalne w wodzie, lepiej przyswajalne przez nasz organizm, ale żelatynę też pozyskuje się, czy właśnie żelatynę pozyskuje się z tych wszystkich części, w których znajduje się kolagen, o których przed chwilą mówiłam. Czy to za mną jest taka mgła? O ja, ale to super wygląda. Dobrze. No i co jest w takiej żelatynie? Dlaczego ten proces hydrolizy super wygląda ta mgła?
Dlaczego ten proces hydrolizy jest taki ważny? Dlatego, że w żelatynie znajdują się no, wygląda to po prostu super. I co znajduje się w żelatynie? W żelatynie, dlaczego ten proces hydrolizy jest taki ważny? Dlatego, że w żelatynie znajdują się nie tylko części kolagenowe, ale ten kolagen hydrolizowany jest, czy właśnie rozbijany między innymi na prolinę, lizynę czy argininę, czyli te główne aminokwasy, które pełnią istotną funkcję potem w syntezie białek w naszym organizmie. I co się z tym wiąże? Odbudową wszystkich tkanek, w których skład ten kolagen wchodzi. My nie musimy, kochani, jeść żelatyny, dlatego że na przykład prolina, czyli ten najważniejszy dla syntezy kolagenu aminokwas, on się również znajduje w mięsie, znajduje się w jajach, znajduje się w przetworach mlecznych, ale najwięcej proliny, bo chyba 12 gramów proliny znajduje się na przykład w 100 gramach żelatyny, więc znajduje się w żelatynie. Jeśli chodzi o żelatynę, to spotkałam się też ze zdaniem, że szkodzi ona wątrobie, ale nigdy dla tej konstatacji nie znalazłam nigdzie potwierdzenia. A co więcej, te aminokwasy, które są zawarte w żelatynie, mogą nawet wspomagać regenerację wątroby, a nie tę wątrobę degradować. Bo ta żelatyna wpływa też na błonę śluzową jelit. Ona ją tak wyścięła, tak? Wspiera perystaltykę jelit. Więc nie tylko w produkcji kolagenu ta żelatyna będzie nam potrzebna. Dlatego najlepiej też spożywać ją jest rano, żeby właśnie tak nam pięknie układ pokarmowy przygotowała do całodniowej pracy, czy do całego całodniowego funkcjonowania. I ile tej żelatyny trzeba zjeść? No różne są źródła. Mówią, że od 10 do 30 gramów dziennie, ale jak 5 gramów to są 2 łyżeczki, to ja myślę, że tak to 10 gramów, to oczywiście rozpuszczone w wodzie, popite. Najlepiej dodać tam jeszcze sok z cytryny, albo sok z czarnej porzeczki, albo sok z rokitnika, albo sok z dzikiej róży, coś co ma witaminę C, zaraz będę też o tym mówić. I sobie to po prostu pić codziennie. Co jeszcze? Jeszcze chcielibyście wiedzieć, czy żelatyna ma jakieś przeciwwskazania. Już mówię. Oczywiście jak ze wszystkim, tak i z żelatyną można przedobrzyć, więc uważajmy na to, bo ona tylko, że nie zrobi nam jakichś specjalnych, zwłaszcza jeżeli to są naturalne produkty z żelatyny, a nie jakieś galaretki, które w sklepach kupujemy, które mają tony cukru, tak? Może najwyżej ten układ pokarmowy nam się trochę zbuntować, czyli z jednej strony biegunki albo zaparcia, to zależy jak kto zareaguje, jakieś niestrawności czy nudności, ale generalnie to nie ma przeciwwskazań. Ona podnosi nieznacznie poziom cholesterolu, więc jeżeli ktoś jest na tym punkcie uczulony, aczkolwiek wiecie jaki jest mój stosunek do cholesterolu, ja się go nie boję, to musi uważać. Też problemy z nerkami, jakieś takie przewlekłe zaparcia, kamica moczanowa, szczawiany, zbyt duży poziom, to trzeba sobie po prostu monitorować. Ale generalnie żelatyna jest produktem bezpiecznym, dlatego że jest produktem naturalnym. Ale same aminokwasy, sam kolagen nie wystarczy do tego, aby nasz organizm wyprodukował własny kolagen. Tak? To nie wystarczy. Potrzebne są też Potrzebne są też inne składniki, inne czynniki, które będą nam ten cały proces stymulowały, jakby usprawniały działanie całej naszej kolagenowo-organizmowej fabryki. I takich czynników jest parę. Przede wszystkim jest to witamina C. Witamina C, która jest niezbędna do tego, aby nasz organizm czy nasze komórki wyprodukowały kolagen. Dlaczego? Dlatego, że witamina C jest niezbędna właśnie do syntezy kolagenu. Cząsteczka kolagenu składa się z takich 3 łańcuchów polipeptydowych tworzących charakterystyczne wiązanie czy charakterystyczny schemat zwany superhelisą. Tak? Ja Wam tutaj może pokażę, jak to wygląda. To jest takie bardzo charakterystyczne. I znowu to połączenie jest charakterystyczne tylko dla białek świata zwierzęcego.
Więc znowu ten kolagen roślinny tutaj się jakby nie wpisuje, tak? W te fakty, bądź co bądź. Ten cały proces tworzenia kolagenu jest bardzo skomplikowany, więc nie będziemy tutaj o nim mówić. Ja tylko wspomnę, że to właśnie witamina C bierze udział w tworzeniu tych wiązań wodorowych, które łączą ze sobą aminokwasy i tworzą te łańcuchy polipeptydowe, z których później składa się cząsteczka kolagenu. Witamina C jakby uczestniczy też, czy bierze udział też o krok wcześniej w całym procesie produkcji kolagenu, czyli bierze udział też w hydrolizowaniu kolagenu właśnie na aminokwasy, głównie na prolinę i glicynę. My pamiętajmy, że nasz organizm to jest organizm zwierzęcy, taki bardzo specyficzny w świecie zwierzęcym, dlatego że my nie jesteśmy w stanie wyprodukować sobie sami witaminy C. Pod tym względem jesteśmy jako zwierzęta trochę, bym powiedziała, upośledzeni, tak? Dlatego że inne zwierzęta, one sobie doskonale z tym radzą. One potrafią w swoich organizmach wyprodukować witaminę C. Między innymi dlatego właśnie psy czy koty nie bywają przeziębione, tak? Bardzo często nie mają grypy takiej sensu stricte, bo ta odporność ich na infekcje jest bardzo duża. A my w tym względzie jesteśmy podobni do świnek morskich, jeśli chodzi o ssaki, o zwierzęta, i do niektórych nietoperzy, bo tylko one sobie po prostu nie potrafią wygenerować, czy nawet nie ekstrahować, tylko syntetyzować witaminy, czy wyprodukować właśnie witaminy C w swoim organizmie. Słuchajcie, ja tak patrzę i ten las jest taki bajkowy. Kapie to z drzewa, jeszcze gdzieniegdzie jest szron. Mgła się unosi. Po prostu wygląda tutaj tak, że ja się bardzo dekoncentruję dzisiaj, bo jest naprawdę pięknie. Ale wracam do tematu. Kochani, oprócz witaminy C istotną rolę w syntezie, w produkcji kolagenu pełni też witamina B9, czyli kwas foliowy. I o tej witaminie też musimy pamiętać, jeśli zależy nam na tym sprawnym funkcjonowaniu mechanizmów produkcji kolagenu w naszym organizmie. Najlepiej witaminę B, jak i witaminę C dostarczać do organizmu w formie naturalnej, tak? To zawsze jest najlepiej. Dlatego między innymi, jak Wam mówiłam, że witamina C nie powinna się kumulować w organizmie, dlatego że to jest witamina rozpuszczalna w wodzie i nadmiar powinien zostać usuwany z organizmu, ale często czy nawet nie często. Czasami zdarza się, że przy wadliwie funkcjonującym organizmie ona się kumuluje, jest problemem potem dla naszych nerek, tworzy się kamica, ale to występuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my suplementujemy sztuczne formy witaminy C. W suplementach naturalnych nic takiego nigdy się w naszym organizmie nie wydarzy. Więc zachęcam do tych naturalnych suplementów, w czym znajduje się witamina B, witamina C. To już wiecie, są filmy na kanale, zerknijcie sobie, tam szczegółowo opowiadam. Pamiętajcie tylko w tym kontekście o kiszonkach, bo one są ważne, bardzo ważne, zarówno jeśli chodzi o witaminę C, jak i chodzi o witaminę B9, czyli kwas foliowy. Kiszonki są ważne. Ponadto w produkcji kolagenu ważne są inne składniki, czy inne związki. Ważne są triterpeny, saponiny, flawonoidy oraz ważne są też niektóre pierwiastki, tak jak na przykład krzem, miedź, siarka, cynk. One są bardzo ważne. Możemy też dostarczać samych aminokwasów, niekoniecznie w postaci żelatyny czy w postaci kolagenu. Jak już wspomniałam, te niektóre z nich, na przykład jak prolina czy glicyna, wcale nie muszą być dostarczane w kolagenie, bo one się znajdują w naszym pożywieniu. Prolina w mięsie, w jajach, w strączkowych warzywach, jak już mówiłam, natomiast glicyna w czerwonym mięsie znajduje się też w orzeszkach ziemnych. W ten sposób również możemy uzupełniać zapasy aminokwasów w naszym ciele, które są potrzebne do produkcji kolagenu. Tylko powtarzam, bardzo ważne jest to, pamiętajmy, żeby one jednak miały tę formę naturalną, bo wtedy są i lepiej przyswajalne przez nasz organizm i są po prostu bezpieczniejsze. I pierwiastki też możemy przyjmować w formie naturalnej. Mówiłam o miedzi,
która znajduje się przecież w wątróbce, znajduje się w sezamie, znajduje się w pestkach dyni, znajduje się we wszystkich liściastych warzywach, znajduje się też w gorzkiej czekoladzie. Mówiłam o cynku. Bardzo dobrym źródłem cynku są orzechy, jest ciecierzyca, są brokuły, wieprzowina, tak? Jest siarka, która jest w rybach, w jajach, w mięsie, w cebuli, w czosnku, w brokułach, to wy też wiecie. I bardzo, bardzo ważny dla produkcji naszego kolagenu w naszym organizmie jest krzem i ten krzem znajduje się w dużej ilości, gdzie? W naszych ziółkach, w naszych roślinach. A jakie to są rośliny, kochani? Jak one wpływają na produkcję kolagenu? Jakie są na to dowody? Jak je łączyć? O tym wszystkim ja opowiem Wam za tydzień. Tak mi się wydaje, że ten miesiąc to upłynie pod hasłem kolagenu, bo chciałam zrobić jeden film, ale potem mówię i się w zasadzie zrobią, bo zrobiły się z tego 2 części, a zrobią 3 części. Ale ten kolagen jest ważny nie tylko ze względów estetycznych, poprawę wyglądu skóry na przykład, czy odmłodzenia, ale przede wszystkim zdrowotnych, bo wiecie, że wchodzi w skład chrząstek również stawowych kości w naszym organizmie. Ja Wam opowiem tę prawdziwą historię o kolagenie profesora Ożarowskiego. Przedstawię tę mieszankę, która w doskonały sposób stymuluje powstawanie kolagenu, ten proces powstawania kolagenu w naszym organizmie. Wszystko Wam o tym opowiem. Zaprezentuję tę tajemniczą recepturę. Ja wiem, że ja obiecałam to zrobić w tym tygodniu, ale ja się znowu tak rozgadałam, że nie chcę, żeby ten film był za długi i zostawimy już sobie te konkrety na ostatnią część za tydzień, więc przygotujcie sobie to coś do notowania, do pisania, bo będzie mieszanka, która jest naprawdę niezawodna. No. To tyle. Aha, jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że pamiętajcie, moi drodzy, błagam Was, pamiętajcie, że wielkimi wrogami kolagenu, wrogami potężnymi kolagenu i naprawdę siejącymi spustoszenie, jeśli chodzi o to białko w naszym organizmie, jest alkohol i papierosy. Nie dość, że one hamują syntezę kolagenu w naszym organizmie i hamują te wszystkie procesy powstawania kolagenu w komórkach, to jeszcze one niszczą ten kolagen, który już w naszym organizmie jest wytworzony. Więc zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to, że żeby się powstrzymać od palenia przede wszystkim, bo to jest w ogóle jakieś takie nieporozumienie, jeżeli ktoś pali papierosy, ale też od nadmiernego picia alkoholu. No dobrze, to ja się z Wami żegnam. Życzę Wam, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. Pokażę Wam jeszcze bo nie mogę oderwać oczu od tego tutaj obrazka. Tam gdzieś jeszcze w tej mgle chodzi do liść. Trzymajcie się zdrowo, papa, a my się widzimy w następnym tygodniu. Zobaczcie, czy to nie jest piękne. Zwierz wypadł z lasu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Przecudnie. Już tak bajkowy. Co jest? Co jest? Aha, znowu szaleństwo. Już tak bajkowy widok. Jestem zachwycona. Nie wiem, kamera pewnie tego do końca nie odda. Tak, bo spoglądam tu w kamerę i spoglądam potem na żywo, ale to jest niesamowite. Niesamowite. Natura jest przepiękna, jest cudowna. No to pa, kochani, trzymajcie się. Hej!